Jedziemy jak sardynki w puszce. Ze wszystkich 4 stron mamy w bardzo bliskiej odległości górę. I powiem wam, że miejsce jest przebajeczne przez to. Bardzo to wszystko jest drogie i suma tego daje bardzo kolosalną cenę. Postanowiłem, że się doradzę, która nalewka będzie najlepsza i ją wziąłem i ją rybny. Może to jest świnka morska. A tak, to jest świnka morska. Bardzo smaczne. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Jedziemy jak sardynki w puszce. Jest wcześnie rano, 6 jakaś tam 40. Jedziemy na pociąg do Machu Picchu. Jeśli dojedziemy, jak nas nie zapuskują. Jedziemy do Machu Picchu, pokażemy wam, jak można się tam dostać. Pociąg ten piękny jest do Puno. Nasz pewnie też będzie piękny, ale najpierw musimy pojechać busem, bo słuchajcie, są dwie opcje pojechania do Machu Picchu z Cusco. Pierwsza to jest autobus koło 5-6 godzin i tym autobusem 5-6 godzin, potem macie 2 godziny jeszcze spacerku, ale to kosztuje koło 60 soli, czyli 60 zł. Druga opcja dla leniwych, czyli dla nas, to jest właśnie ten pociąg. I pociąg to jest niestety tak, że z Cusco i tak najpierw autobusem, ale potem pociągiem. Cała ta podróż trwa dużo szybciej i wtedy jesteście już w samym Machu Picchu, nie potrzebujecie już jechać i iść te 2 godziny, tylko jesteście na miejscu. Można tam po prostu pojechać bardzo wcześnie rano. Pierwszy pociąg jest 3:40, potem jest co chwilę. Można tam zostać na noc. Jest dużo hoteli w takich przyzwoitych cenach, no i są tam też wody termalne. Natomiast druga opcja no to jest jechać rano na Machu Picchu i ostatnim pociągiem z powrotem i jesteście 22 chyba 30 tutaj. Jedna i druga opcja jest spoko, tylko ta jest na spokojnie, bo nie trzeba jechać pewnie tym pierwszym pociągiem, tylko my sobie jedziemy 7:50, no jest bardziej na spokojnie, nie? Autobusikiem będziemy jechać 2 godziny, właściwie busem. Autobus był pierwszy i pojechał, a potem postawili takie wany, takie busy duże i tym busem 2 godziny 15 minut i wsiadamy do pociągu do Machu Picchu. Dojechaliśmy do takiej pięknej, malowniczej miejscowości, nie wiem jak się nazywa, i tutaj już czekamy. Panie nas pilnują, żebyśmy nie dali ciała i nie poszli w złe miejsce. Mamy teraz jakieś chyba 40-50 minut, znaczy za godzinę odjeżdża pociąg, a za 40 minut nas chyba wezmą i będą ładować do pociągu. Także kontynuujemy podróż, dalej wam wszystko będziemy pokazywać. Co? Gdzie jedziemy? Do Machu Picchu. Tutaj dziewczyny, pytałem czy są influencerkami, mówią, że nie. Ale nagrywają, słuchajcie, że Antoni, czyli nasz montażysta, ma tyle materiału na 10 filmów. Wysiedliśmy w Machu Picchu. Machu Picchu to jest miejscowość. Jak się wychodzi z pociągu, to słuchajcie, idzie się przez te wszystkie uliczki, żeby tu zabłądzić. I tak się idzie, i idzie, żeby tylko kupować i kupować.
afogato. Grazie. O, perfekto, ahora. Ale jesteś kochany, Juleczku. Miałeś tylko 2 baloniki, jeden dałeś chłopcu, jesteś przekochany. Dopiero teraz widzicie, po ciężkim labiryncie można wyjść. Inkowie robili labirynty, to oni też zrobili. Od razu jak tylko turysta z pociągu wysiądzie. Idziemy na obiadek. Robią też swoje piwka, mapacho, cervezas i mają też sin alkohol, będę próbował. Boli mnie żołądek od wielu dni, dlatego postanowiłem, że się doradzę, która nalewka będzie najlepsza i ją wziąłem i ją rybny. To jest zrobione z takich ziół i herbat tutaj zbieranych podobno. Dobre. Mnie już barman nawalił, to teraz moja żona będzie piła alkohol, ja mam bez alkoholu. To jest piwko, które ja piję w kamperze, bo w Boliwii nie znalazłem ani razu bezalkoholowego, a w Peru raz mi się udało znaleźć w tym dużym markecie, co wam pokazywałem ceny, więc sobie kupiłem i to jest to samo. Ale Klaudia ma specjalne piwo. No ja próbuję drugi raz już piwo na przeczce z Kinoi. On się nazywa Kolsz, ale to już takie piliśmy, bo ten Kolsz to chyba tak się nazywa to piwo. I próbuję, bo oni tutaj podobno robią. Dobry jest, ale tak mi ma trochę taki posmak takiej apy, ipy, ale leciutko. Moja żona rekomendację zrobiła w punkt. No nie jest bardzo gorzkie, ja tutaj w ogóle czuję taki minimalny posmak plastra miodu. No i ten taki bukiet kwiatowo, taki mielowy, ipy, apy, coś takiego. Muy lindo! I Ja mam pstrąga z warzywami, znaczy no tak z jakąś sałatką warzywną i z quinoą, ale ta quinoa jest, ona jest tak zrobiona inaczej, jako puree, jak ziemniaki. to jest bardzo ciekawe, że Państwo powiedzieli, że jeżeli ktoś chce jeść rękami, to nie ma nic przeciwko i dali dużo serwetek mokrych. Ale to jest pyszne. Co? To jest pyszne. Julcio, twoja pizza, powiedz szybciutko. Robisto. Słuchajcie, ja mam to, co jest pani kelnerki ulubionym daniem. Wziąłem wieprzowinę, o dziwo. Mi się wydaje, że to nie jest wieprzowina, bo zobacz, to ma jakieś takie tutaj kostki. Może to jest świnka morska. A, tak, to jest świnka morska. Ma lekki posmak, to mięso trochę inne, ale ogólnie mięso jak mięso, a całe danie jest bardzo smaczne. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. W końcu, patrz, nie uciekaj, chcę ciebie zobaczyć. Wyszliśmy na spacer, przejść się po tym miasteczku, które się nazywa Machu Picchu Pueblo. Jak się przejdziemy, to pójdziemy sobie na baseniki termalne. Kupimy bilety na autobus na rano. No i tyle, co tu więcej. Prawda, jeszcze jakiś masaż, ale nie wiem, czy w Cusco sobie nie pójdziemy, bo mnie tak plecy bolą, że szok i niedowierzanie. Jesteśmy na głównym placu. Chciałbym wam pokazać, żebyście bardzo mocno zwrócili uwagę, w jakim my jesteśmy miejscu. Jak bardzo to miasteczko musi być małe i przez to jest otoczone. Zobaczcie, jaką sobie miejscówkę znaleźli Inkowie. Zobaczcie. Patrzcie, jak blisko są góry. Nie z jednej strony. Ze wszystkich 4 stron mamy w bardzo bliskiej odległości górę. No i powiem wam, że miejsce jest przebajeczne przez to. Na uwagę już zasługują te zielone drzwi. No, kościoły są fajne, wejść, zobaczyć, wyjść, wtedy jest najlepiej. Chyba że jest msza. No, można zobaczyć, jak się odprawia, bo to jest bardzo ciekawe. Na przykład jak są ubrani księża, czy msza wygląda tak samo. Pod samymi basenami termalnymi mamy jeszcze takie piękności.
No i dosłownie już tutaj mamy kasę na baseny. 20 trzeba dać za basenik od osoby. No i tyle. Idziemy. Fajnie, że oni rzeźbią to w tych skałach, które już tutaj są. I to tam na tej górze jest to całe miasteczko, sanktuarium, czy jak oni to tam nazywają. Tam się jedzie autobusem od drugiej strony i to jest tam na górze. Nie nagrywałem już jak pływamy, bo już raz nagrywałem jak byliśmy na basenach, ale te baseny były dużo słabsze. Woda nie była aż taka gorąca. No powiem wam, że martwiłem się, że mamy tylko 2 godziny do zamknięcia, a po godzinie to już ich błagałem, żebyśmy wychodzili. Także nic specjalnego, idziemy dalej. Chciałbym zauważyć, że jest to stricte bardzo tutejsze piwo. Mają na każdej etykietce właśnie Machu Picchu albo coś tutaj stąd. To piwko, słuchajcie, ma 6,1%. Nazywa się Mundo de Chua i jest takie czerwoniutkie. Bardzo smaczne, w ogóle nie słodkie. Takie jakby z dodatkiem soku, ale takiego niesłodzonego. Nazwa restauracji. Słuchajcie, to jest inaczej trochę to lomo saltado, bo to zawsze jest podawane z frytkami. Ale tam jest na przykład sos sojowy, czy tam jest magi? To tego nie mogę odkryć. Jak u polskiego Chińczyka, Wietnamca, pad thai, dobre. Jeżeli chodzi o to miasteczko Machu Picchu, to warto jest się miło tutaj przejść, co już widzieliście. Ale też dlaczego tutaj warto przejść z noclegiem, bo tutaj trzeba kupić sobie bilety tu w miasteczku. Wejściówki na daną godzinę. Trzeba sobie iść kupić tu w miasteczku, bilet na autobus. Wszędzie trzeba mieć paszport. Na tym głównym placu, który wam pokazywałem, jest informacja turystyczna. Dadzą wam mapę i wszystkie te biura zaznaczą, gdzie trzeba po kolei iść. Także super. Bardzo to wszystko jest drogie. To jest jeden z najdroższych jakby takich wejść na atrakcji, sumując wszystko od wyjazdu z Cusco. No bo normalnie byśmy tu nie przyjechali, więc uważam, że pociąg też trzeba wliczać. I suma tego daje bardzo kolosalną cenę. Oczywiście to jest cena za takie dość wygodne zwiedzenie tego, bo da się to zrobić taniej, wiele taniej w sumie, tylko wtedy się trzeba trochę nałazić. Teraz ty. Teraz ja? Mogę zrobić tak? Nie. W koście się tym ruszesz. Czaderskie.